pan chce ryzykować, to... Oczywiście. To jest głównym celem, dlaczego ja tutaj z drugiego końca Polski przyjechałem. No to inaczej, to najpierw niech pan tam porozmawia, taka moja rada, bo to jest ściśle tajny, Dobrze. ściśle strzeżony budynek. Dobrze. Tam naprawdę Dzień dobry panu. nie ma takiej opcji. Pan popełnia w tym momencie wykroczenie z artykułu 45. Nie można nagrać tego budynku. To znaczy, proszą mnie, żebym nie nagrywał, czy nie można, jest nielegalne? Nie można, jest nielegalne. Drogi widzu, kilka zdań wyjaśnień, zanim rozpoczniemy kolejny odcinek. Jak już pewnie zauważyłeś, moje odcinki zawierają cały nagrany materiał. Nie ucinam swoich nagrań, a jeśli już to robię, żeby zrobić przerwę w nagrywaniu, to staram się, by nie było to podczas żadnej wymiany zdań. Nie chcę po prostu, żeby kiedykolwiek ktoś mi zarzucił, że moje materiały są posklejane, a zdania wyjęte z kontekstu. Wolę przyspieszyć materiał 4, 8, a nawet 20-krotnie, tak jak to będzie miało miejsce dzisiaj. Jak widzisz, dzisiejszy odcinek jest znowu bardzo długi i jest w nim sporo rozmów i wydarzeń. Jeśli oglądasz ten materiał z nastawieniem, że zobaczysz kłótnię z policją lub mój przelot dronem, to muszę cię zmartwić. Moja cała interakcja z policją będzie, tak jak to nadmieniłem w poprzednim materiale, w następnym filmie, gdyż nie chciałem, żeby obecny trwał znowu ponad 40 minut. Natomiast jeśli chodzi o nagranie z drona, no cóż, niestety drona nie udało się wystartować podczas całej tej wizyty. A z jakiego powodu? O tym już wkrótce. Tak więc, jeśli masz ochotę obejrzeć kulturalną wymianę zdań z kilkoma mniej lub bardziej przyjaznymi i co najważniejsze uzbrojonymi panami z ochrony tego, jak się już wcześniej dowiedzieliśmy, ściśle tajnego, chronionego budynku, to zapraszam do obejrzenia. I na zakończenie dodam podziękowania wszystkim tym, którzy w komentarzach trafnie rozpoznali moją inspirację kanałem DJ Audits. Owszem, wzoruję się właśnie na moim sąsiedzie Nigelu z kanału DJ Audits i jestem z tego powodu jak najbardziej dumny. A teraz już zapraszam na odcinek. Dziękuję za obejrzenie materiału oraz za subskrypcję kanału. No i jak zwykle przepraszam, że zająłem twój czas. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w okolicach Warszawy, jest piękna pogoda. Jest to drugi odcinek tego samego dnia dzisiejszego, gdzie wcześniej nagrywaliśmy firmę producenta klimatyzacji, klimatyzatorów i systemów wentylacyjnych. Tutaj podczas nagrywania z tą firmą nawiązała się, z przedstawicielami tej firmy, z panem kierownikiem nawiązała się taka rozmowa. Panowie niestety podobno zadzwonili po ochronę, po policję. Ja powiedziałem im, że poczekam na ochronę i na policję z tego względu, że po prostu nie chcę startować dronem w momencie, kiedy ma przyjechać do mnie policja czy ochrona i miałbym być zajęty jakąś rozmową z nimi, bo wiemy, że to jest oczywiście nielegalne, niezgodne z prawem, niezgodne z zasadami pilotowania dronów, więc korzystając tak jakby z sytuacji, że czekamy tutaj, co się wydarzy dalej w tej pierwszej firmie, to ja korzystając z tego momentu nagram, zrobię krótki filmik na temat miejsca, na temat budynku głównego, do którego tak jakby tutaj przyszliśmy głównie, żeby nagrać i zrobić film. Jest to PKO BP Data Center i wydaje mi się, że nie jest to bank, a jest to po prostu data center PKO. Panowie mi tutaj powiedzieli, że to jest budynek ściśle tajny. No i z tego, co ja zauważyłem jak na razie, to jest on na tyle ściśle tajny, że w goglach jest po prostu opisane dokładnie, co tu jest, zaznaczony adres, miejsce, że tutaj jest taki budynek. I tak właśnie jest ten budynek ściśle tajny. Więc korzystając z okazji, że czekamy na policję i ochronę, to ja zrobię krótki film tutaj odnośnie tego właśnie budynku.
Dobrze, idziemy szybko przez przejście, żeby ludzi nie denerwować. Dobrze, jesteśmy po drugiej stronie ulicy. Nie wiem, czy mnie słychać, wiatr jest bardzo, bardzo silny, jak widzicie tutaj po trawie. Bardzo silnie wieje wiatr. Odejdę trochę od przejścia, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd. Ejku, nie wiem, czy w ogóle będzie coś słychać. No dobrze, trudno. Jeżeli mnie słychać, to bardzo dobrze. Jeżeli mnie nie słychać, no to bardzo mi przykro i będziecie musieli się domyślać, co ja mówię. Więc jak widzicie na przystanku autobusowym jest to Wieruchów, strefa 2. Wiatr jest w tej chwili bardzo silny. Tutaj raczej na pewno nie uda się nam przelecieć dronem, chyba że gdzieś w bardziej zaciszne miejsce sobie staniemy. No zobaczymy. W każdym razie jesteśmy na chodniku przy ulicy, po drugiej stronie nagrywamy budynek, o którym ja za chwilę może wyczytam coś w internecie. Dobrze, to tyle. Spróbujemy tutaj dowiedzieć się coś na temat tego budynku. Uwaga, kolczatka. Proszę. Więc jest tutaj bardzo fajne zabezpieczenia ma budynek z tego, co widzę. Na początek jest kolczatka. Tutaj dalej nie wiem, jak dobrze to widać, ale widzicie może dwa takie kominy i te kominy prawdopodobnie są to kominy od generatorów. Po prostu wydalają się tymi kominami spaliny z generatorów prądu, które to generatory mają za zadanie podtrzymać pracę serwerów, dostarczyć prąd do budynku i do serwerów w momencie, kiedy zabraknie prądu. Widzę już, że podjechała tutaj ochrona. Już jest samochód z ochrony, więc zobaczymy, jak się nam rozmowa tutaj potoczy z panem z ochrony. Pozwolę sobie wtrącić tu kilka zdań. Jak widzicie, nie zakryłem twarzy pana z oczywistego powodu. Jak widać wyraźnie na zdjęciu, pan popełnia w tym momencie wykroczenie z artykułu 45 ustęp 2 punkt 1 prawa o ruchu drogowym i jak najbardziej z tego właśnie powodu, jako że udało mi się zarejestrować to wykroczenie, to nie mam zamiaru zakrywać pana twarzy i żebyście też mogli zobaczyć, jak pan w pracy w tym momencie, będąc w pojeździe służbowym, jak najbardziej oznakowanym, zachowuje się za kierownicą. Jest pan z ochrony. Juventus. Pan z ochrony mnie nagrał. Podczas prowadzenia samochodu pan z ochrony nagrał mnie swoim telefonem. Ciekawe, czy coś będzie chciał podejść i porozmawiać. No nie wiem, zobaczymy. Widzę tutaj bardzo dużo różnego rodzaju anten na budynku. Trudno powiedzieć, z czym łączą się te anteny. Spróbujemy może podejść dalej, bo tutaj chyba nic więcej nie nagramy, jeżeli chodzi o czoło budynku. Widzę, że nie ma kamery nacelowanej tak jakby na ulicę. Nie ma kamery. Jest chyba miejsce na kamerę lub po kamerze, ale kamery jako takiej samej w sobie nie ma. No i przejście dla pieszych. Odległość 100 metrów nie ma. No to co? Będziemy próbować przechodzić na drugą stronę.
Ciekawe, czy mnie ktoś tutaj będzie widział. Ja nie chcę wejść do środka. Stanę sobie po prostu na ulicy. O, jest jakiś domofon. No to podejdziemy do domofonu i zapytamy jedną bardzo ważną rzecz. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Słyszę mnie. Proszę pana, przepraszam bardzo, że zajmuję pana czas. Ja jestem takim reporterem publicznym, który... Czy mogę w ogóle po pierwsze z panem chwilę porozmawiać? Po co ja tu jestem w ogóle? Proszę pana, to jest obiekt firma i ja jestem tylko pracownikiem ochrony wynajęty. A, rozumiem. Proszę pana, chodzi o to, że ja jestem na zewnątrz, nie mam oczywiście żadnego zamiaru wejść na teren pana firmy. Chciałbym zrobić krótki film z zewnątrz, tutaj ze ścieżki rowerowej, sfilmować ten oto budynek, bo jest to budynek bardzo tajemniczy. Z pewnością tutaj mieszkańcy... Żaden tajemniczy, wystarczy wejść na Google Maps, jest dokładnie opisane, co to jest. Dobrze, więc na Google pisze, że jest to PKO BP Data Center, czyli moje główne i zasadnicze pytanie, czy jest to bank, czy nie jest to bank? Czy jest to data center, czy jest to bank? Bo jeżeli jest to bank i tutaj są przechowywane środki pieniężne, to ja nie mam prawa, Słucham? Nie. Nie, czyli jest to po prostu data center, jest to miejsce, gdzie są trzymane serwery i cały taki system, tak jakby można powiedzieć, elektroniczny. Nie mogę potwierdzić. Ja rozumiem, przepraszam bardzo, że ja stawiam pana w takiej sytuacji, jakbym oczekiwał odpowiedzi. Ja rozumiem, że pan nie może odpowiedzieć i ja szanuję to oczywiście. Proszę pana, dobrze, nie będę panu zajmował czasu. Chciałbym tylko panu powiedzieć, że ja obejdę ten budynek dookoła ścieżką rowerową, tam gdzie jeżdżą rowery. Ja jestem z kamerą, ja sobie sfilmuję po prostu to, co widać z zewnątrz i chciałbym panu powiedzieć, że ja na koniec mojego filmu chciałbym przelecieć nad budynkiem dronem i nagrać po prostu z góry, jak wyglądają wasze chłodziarki, bo na pewno macie systemy chłodzenia tego całego sprzętu. Po około 5-7 minutach mnie już tu nie będzie, ja jadę na następny obiekt, na następny budynek i sobie to filmuję. Ja informuję pana tylko i wyłącznie ze względu na to, że podczas lotu, podczas pilotowania drona niezgodne z prawem jest rozmawianie z kimś. Jeżeli ja będę pilotował drona, a ktoś od pana z firmy do mnie podejdzie, będzie chciał porozmawiać, to ja po prostu będę łamał prawo, rozmawiając z tą osobą. Rozumie pan? Proszę pana, z tego co ja się orientuję, Tak? to mi wiadomo, z chodnika i tak dalej, czyli z miejsca publicznego może pan to zrobić. Dobrze. Natomiast z tego co mi wiadomo, wlatywać już nad teren, nad budynek pan nie może. Dobrze, ja rozumiem. Proszę pana, bo ja, jeżeli pan się domyśla, ja robię to nie pierwszy raz, ja jestem w takiej sytuacji już mnóstwo razy. Czy chciałby pan, ja po prostu bym się pokręcił jakieś 10 minut, dałbym panu czas, żeby pan się dowiedział, gdzieś, nie wiem, zadzwonił, czy zapytał kogoś, czy może sam pan chciałby wejść na internet i przeczytać rządowe przepisy, jakie są odnośnie latania dronem, gdzie można latać, a gdzie nie. I ja za powiedzmy 10 minut znowu wcisnę ten interkom i znowu z panem porozmawiam, może pan już wtedy zmieni po prostu punkt nastawienia, że tak powiem, nie chcę pana obrazić i oczywiście z całym szacunkiem do pana, ale doedukuje się pan, przepraszam za wyrażenie, jeżeli chodzi o lotnictwo cywilne i latanie dronem i wtedy mógłbym z panem porozmawiać i może byłaby już kompletnie inna rozmowa. Nie, ja nie mogę, swoje zdanie panu przedstawiłem. Rozumiem. Przepraszam bardzo, z pewnym szacunkiem też. Natomiast ja będę zmuszony poinformować Jest tutaj, przepraszam, że panu wejdę w słowo, jest tutaj pan z ochrony, już tutaj podchodzi do mnie. Czy ja mam kontynuować rozmowę z panem z ochrony, czy z panem tutaj? Nie, proszę, to ja... Z kolegą rozmawiać, dobrze. Dobrze, dziękuję panu i przepraszam, że zająłem pana czas. Ja tutaj zaraz po prostu poinformuję osoby decyzyjne, może ktoś do pana wyjdzie i z panem porozmawia. Jest pan bardzo uprzejmy i bardzo profesjonalny, dziękuję panu bardzo za rozmowę i przepraszam, że zająłem panu czas. Przepraszam pana, bardzo fajny pan.
Ale o co chodzi? Proszę pana, ja jestem takim reporterem publicznym, który tutaj, ogólnie ja przyjechałem z bardzo daleka, z drugiego końca Polski można powiedzieć, żeby głównie sfilmować ten budynek. Jest to budynek bardzo ciekawy, na goglach sprawdziłem oczywiście co tutaj jest Data Center PKO BP. Pan mi tutaj powiedział, że nie są przechowywane tutaj żadne środki pieniężne, więc ja nie mam jakiejś obawy, że tutaj zaraz jakieś ABW na mnie wskoczy czy coś takiego. Proszę pana, celem mojej tutaj wizyty jest, żeby przejść tamtym chodnikiem. Ja tutaj podszedłem do domofonu tylko i wyłącznie po to, żeby porozmawiać z kimś. Nie mam zamiaru wejść na wasz teren, ani nic takiego. Chcę po prostu tym chodnikiem dookoła i tam dookoła przejść jakby dookoła tego budynku, sfilmować to, co widzę. Ja tutaj omówiłem już te kominy, to są prawdopodobnie od generatorów prądu wylot spalin. Ale wie pan co? Nie wiem, czy generalnie jakiegoś zezwolenia na to nie potrzeba. To znaczy z chodnika, tak jak widzi pan, jedzie teraz samochód, widzi pan, że ma kamerę mężczyzna? Kamerę musi mieć. W ten sam sposób ja filmuję, dokładnie w ten sam sposób, ja przechodzę tam na tamtą stronę, nawet dalej niż ten samochód, bo ja jestem na chodniku, a nie na ulicy i filmuję tak samo jak ten pan z kamerą, więc jeżeli on miał prawo, to domyślam się, że ja też mam prawo. Przepraszam, że tak Myślę, mówię. że to jest trochę na innych zasadach, wie pan co? Proszę pana, jeszcze jedno zdanie. Na koniec mojego nagrania, na zakończenie, jak już obejdę ten cały budynek, to zawsze moi widzowie, bo oczywiście ja robię coś takiego jako reporter publiczny, mam swoją rzeszę widzów, którzy lubią po prostu oglądać takie budynki, lubią słuchać tego, co ja opowiadam o tym budynku, ja czytam na internecie, co można o tym poczytać. Ludzie to lubią, ludziom się to podoba po prostu. Na koniec mojego filmu zawsze przychodzę gdzieś tam na drugą stronę, żeby nikomu nie wadzić, przelatuję nad budynkiem dronem. Robię ujęcie z drona, jak wygląda budynek. Prawdopodobnie na dachu macie jakieś chłodziarki, systemy chłodzące. Zajmuje mi to zazwyczaj około 5 do 7 minut. Ląduję z powrotem, chowam drona, jadę na następny budynek i już tutaj nigdy nie wracam. Lokalny redaktor to znaczy generalnie skąd pan jest? Znikąd. Ja jestem po prostu publicznym takim... O, ktoś, jakiś chyba jeszcze jeden pan idzie. Jejku. Dzień dobry panu. Nie ma takiej opcji. Musi pan się stąd zabrać albo wezwiemy policję. Ojej, przepraszam, że zajmuje panu czas. Nie ma takiej opcji względem czego? Nagrania budynku ze ścieżki rowerowej? Nie można. Nie można budynku nagrywać. Jejku, dwaj panowie powiedzieli mi przed chwilą coś przeciwnego, pan teraz mówi No coś ale nie, przeciwnego. no pytali, pewnie wie pan kogoś bardziej kompetentnego. Jest, to jest fakt i nie można. Nie można nagrać tego budynku. Pan nie nagrywał tego. To znaczy, proszą mnie, żebym nie nagrywał, czy nie można, jest nielegalne? Nie można, jest nielegalne. To znaczy ja panu powiem, że myli się pan, no z całym szacunkiem do pana, myli się pan, jest jak najbardziej legalny, tak samo jak panu teraz, proszę zobaczyć, jedzie teraz samochód, który ma kamerę, on w tej chwili nagrywa. Proszę On pana, ma w innym celu. To cel, proszę pana, z całym szacunkiem do pana również, cel nie gra tutaj roli, to może być tak zwane szpiegostwo przemysłowe, tak samo jak ja mogę być. Tutaj mnie ludzie po sąsiedzku w tej chwili posądzili o szpiegostwo przemysłowe. No nie wiem na jakiej podstawie, no ale tak powiedzieli, że jestem szpiegiem przemysłowym. Ja jestem po prostu reporterem publicznym. Chciałem panu powiedzieć, co ja robię. Tutaj panu już powiedziałem, tutaj panu przez domofon również powiedziałem, co ja robię. Czy pan jest tutaj jakimś wyższym stopniem? Nie, po prostu są panowie... Dobrze, rozumiem. Nie może Pan jest uzbrojony! Czy ja mogę nagrać tylko pana broń? Oczywiście pana wizerunku nie nagrywam. Przepraszam. Pan też jest uzbrojony? Wezwiemy policję. No, jeżeli tak się to musi skończyć, no to dobrze, to panowie wezwą policję. Proszę pana, ja jestem zobowiązany. chce poczekać, Tak, to pan poczeka. dobrze. Ja jestem tylko... Aha, rozumiem. Dobrze, ja z całym szacunkiem do panów pracy, ja oczywiście podziwiam to, co panowie robią i nie mam zamiaru panom stwarzać jakichś kłopotów. Tak, ale ja mam skierowaną kamerę w tej chwili w dół. Nagrałem natomiast pana broń i oczywiście pana wizerunku nie udostępnię, ale broń jest bardzo ciekawa i robi wrażenie, muszę powiedzieć. Panowie, tutaj pan tylko wspomniał, że pan wezwie policję. Ja jestem obowiązany pana poinformować, że nieuzasadnione wezwanie policji jest obłożone sankcjami.
Jeżeli pan podczas rozmowy z policją powie, że ja wykonuję to, co ja wykonuję, czyli chodzę chodnikiem i wykonuję kompletnie legalne czynności, to takie wyzwanie może być... Tak? Dobrze. Nie dał mi pan dokończyć, ale tak, taki mam zamiar. Każdy mój film kończy się takim przelotem dronem. Chcę po prostu sfotografować. Zapewne macie chłodziarki na górze, na dachu budynku. To jest po prostu ciekawe. Moich widzów po prostu to interesuje, takie budynki. Bo tutaj to nie jest bank sam w sobie. Tutaj pan przez domofon mi powiedział, że tutaj, zapytałem pana, czy to jest bank, czy tutaj są przechowywane środki pieniężne. Pan powiedział, że nie. Czyli faktycznie to, co napisane jest w internecie o tym budynku, to jest prawda, że to jest data center, tutaj są przechowywane serwery z danymi i nie ma tutaj żadnych środków pieniężnych, więc super, no jak najbardziej. Od dawna jest tutaj ten budynek, panowie wiedzą? Od kilku lat. No i fajnie jest strzeżony, macie tutaj kolczatkę. Czy zdarzyło się kiedyś tak, że ta kolczatka podniosła się w nieodpowiednim momencie, jak samochód przejeżdżał? Nie, no super. Bo wiem, że w niektórych data center bywa tak, że mają taki, nie wiem jak to się nazywa, taki wznoszący się, taka blokada drogowa. I wiem, że one się podnoszą nieraz, jak przejeżdża samochód i potrafią normalnie unieść samochód. Misa olejowa może być zerwana. No bywa tak, fajną macie tą kolczatkę, bardzo też robi duże wrażenie. To co, proszę pana, ja pójdę teraz z tamtej strony od tej ulicy, nie wiem jak ona się nazywa, tam jest taki przystanek autobusowy, kojarzy pan? Ja sobie na tym przystanku usiądę, jeżeli macie zamiar wezwać policję, to ja poczekam na policję, bo jak panu mówiłem, to przepraszam, temu drugiemu panu powiedziałem, pilotowanie drona i rozmowa z kimś jest nielegalna. Ja łamałbym... Ale czy pan powiedział, że pan wezwie kogoś, żeby ze mną porozmawiał, czy... Aha, rozumiem. To znaczy, jeżeli pan ma chwilę, to ja wytłumaczę, jak wygląda taki start drona, bo pan w tej chwili powiedział, że to jest nielegalne. Proszę pana, ja panu powiem, że całą przestrzenią... No dobrze, trudno. Dobrze, dziękuję i przepraszam, że zająłem panu czas. Słucham? Tak, no dobrze. To ja idę tam, czy ja tutaj zostanę chwilę jeszcze? Jak pan chce poczekać, to pan poczeka. Jeszcze raz? Jak pan chce poczekać, to pan poczeka. Mniej więcej? Nie wiem, no próbują się do... Dobrze, dziękuję. Dobrze, bardzo mili panowie z ochrony. Widzę, że tutaj jeszcze ktoś nagrywa. No to co, chyba będzie pora nałożyć maskę. Nałożymy maskę, bo jesteśmy tutaj chyba nagrywani przez jeszcze kogoś innego. Nałożymy albo i nie nałożymy. Jest tutaj jakieś auto, które przed chwilą mnie tu ktoś nagrywał z przystanku. Po prostu zaparkowany był na przystanku samochód i ktoś sobie mnie nagrywał. Nie wiem w jakim celu. Może jakieś szpiegostwo przemysłowe? Szpieg z krainy deszczowców. Jak tutaj nam wcześniej pan powiedział? Jest maska, dobrze. Dobrze, to zachowamy maskę na później. Tak dzisiaj jest tutaj, tyle jest osób chętnych do rozmowy i tyle się dzisiaj narozmawiamy, że ja nie wiem, czy w ogóle tym dronem wylecimy, wystartujemy. A poza tym chciałem tylko powiedzieć, że jest tak silny wiatr, jak widzicie tutaj po trawie,
po tym jak się buja trawa, że ja w ogóle nie jestem pewien, czy uda się nam wystartować dzisiaj drona, czy dron w ogóle będzie chciał wystartować po prostu. Bo dron, jeżeli warunki atmosferyczne, jeżeli wiatr jest zbyt duży, jeżeli widzialność i jasność, jeżeli jest zbyt niska ilość światła, to dron nie wystartuje, tak samo jak jest zbyt silny wiatr. Dron po prostu nie wystartuje i nie będzie można polatać dronem. O, kolejna ochrona pojechała. Jejku, ile ochrony. Dobra, przejdziemy na drugą stronę, żeby tutaj ludzi nie denerwować. Staniemy sobie na chodniku. No i co? Spauzuję na chwilę nagranie, bo nie widać tutaj nic więcej ciekawego z zewnątrz. A na razie startować dronem nie będę, bo już miała być jedna firma ochroniarska, która tutaj miała rozmawiać. Teraz ma być ktoś inny jeszcze z ochrony, kto chciał rozmawiać. No i nie wiemy, jak tutaj dalej się to potoczy. Zobaczymy. Jacyś panowie pracownicy poszli. Dobrze, więc ja zrobię pauzę i jeżeli coś nowego się tutaj będzie działo, to wznowimy nagranie.